Czujesz? Tak może pachnieć Twoja przyszłość. A firma BASF Catalysts Polska, której siedziba jest w tym budynku za mną, dba o to, żeby ten zapach zarówno Twojej przyszłości, jak i po prostu wielkiego miasta nie był nieprzyjemny i dbają o jakość powietrza, tworząc katalizatory do wielu samochodów, które między innymi tędy jeżdżą. W ramach kampanii STEM Oblicz swoją przyszłość odwiedzamy ich i pytamy, jak to robią i dlaczego właśnie Ciebie potrzebują. Rozmawiamy w ramach tej kampanii o młodych ludziach, o tym, jakie wybory życiowe przed nimi i jak powinni poprowadzić tę swoją ścieżkę. Ja o PESEL nie pytam, bo to dana wrażliwa, ale na pewno Pani pamięta takie pytanie ze swojego dzieciństwa. Kim chciałabyś zostać w przyszłości, jak dorośniesz? Pamięta Pani swoją odpowiedź? Tak, pamiętam, jak każde dziecko chciałam zostać policjantem, agentem FBI. Wówczas mnóstwo filmów wchodziło na rynek, gdzie ci policjanci, agenci FBI byli w centrum, Archiwum X. Byłam ogromnie rozczarowana, jak się dowiedziałam, że agentów FBI w Polsce nie ma. Natomiast takim bardzo przyziemnym marzeniem była chęć zostania lekarzem weterynarii. No i co się stało, że nie została Pani tym weterynarzem czy policjantką? No agentem FBI to już wiemy dlaczego. Tak, tak. Chociaż mogła Pani zawsze wyjechać do Stanów. Mogłam. Nawet myślałam, żeby przez Bałtyk jakoś tam się udać w tą stronę. No przyznam się szczerze, że lekarzem weterynarii mało nie zostałam, bo podjęłam studia na Akademii Rolniczej, ale jednocześnie studiowałam wówczas prawo i było to za duże dla mnie wyzwanie. Trochę stereotypami się wówczas gdzieś tam kierowaliśmy, rodzice przede wszystkim, dlatego to prawo zostało. Natomiast też jako małe dziecko, mieszkając na małej wsi pod Legnicą, rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i już wówczas miałam kontakt pierwszy z firmą BASF. Pamiętam też pierwszą panią przedstawiciel, która odwiedzała rodziców. Nie ukrywam, że wówczas dostanie od przedstawiciela markera to było naprawdę coś wow i można było się tym pochwalić w szkole podstawowej. I tak fajnie opowiadali o firmie, tak fajnie ją jakoś tak reprezentowali, że wówczas już była taka chęć, o kurczę, fajnie byłoby w takiej firmie kiedyś pracować. I nie ukrywam, że jak tylko pojawiło się ogłoszenie firmy BASF, tak naprawdę nie wiedząc kompleksowo, czym się firma zajmuje, nie wahałam się, żeby aplikować. Nasze treści kierujemy do bardzo młodych ludzi i bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że jednak ta podstawówka to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby układać sobie życie. Ja osobiście też jestem tego zdania, myślę, że nawet matura to też nie jest jeszcze ten moment. Pamięta Pani, kiedy to się stało? Tak, to było w klasie 7-8 szkoły podstawowej. Czyli dokładnie wtedy, kiedy mam nadzieję właśnie nasz przekaz trafi do tych osób. Tak. Chciałam bardzo zostać lekarzem weterynarii. Matematyka, tego typu nauki nie były jakąś taką moją mocną stroną, natomiast ta pasja do zwierząt, chęć pomagania mną mocno kierowały. Wówczas też wybrałam liceum o profilu biologiczno-chemicznym, wiedząc, że te ścisłe nauki nie są moją mocną stroną. Przeszłam przez liceum, dostałam się na weterynarię, natomiast to był taki moment na studiach, kiedy jako młoda osoba, nie do końca pewna siebie, mająca wsparcie w rodzinie, natomiast słysząca z takiego środowiska, powiedzmy, okołorodzinnego: Ania, co ty będziesz robić po tej weterynarii? Dziewczyna na wsi, to trzeba naprawdę mężczyzny silnego, który będzie miał siłę przytrzymać tutaj jakąś świnkę, krówkę, a ty taka drobniutka, no nie tak już jak teraz, ale taka drobniutka, co ty zrobisz? No i ile weterynarz zarabia? I to były takie pytania gdzieś ciągle, które słyszałam z otoczenia.
No i finalnie przy tym prawie zostałam. Dlatego młodym osobom na pewno bym doradziła, żeby słuchali swoich pasji i nie podążali do końca za stereotypami, natomiast sprawdzali różne możliwości. Nie fokusowali się tylko na jednej ścieżce, ale dawać sobie taką możliwość szerokiego wyboru dalszej drogi zawodowej. Co wy tutaj robicie, właściwie nie we Wrocławiu, tylko w Środzie Śląskiej? Co produkujecie, co wyjeżdża z fabryki i na jaką skalę jest to produkcja i dla kogo? Oczywiście. W Polsce mamy jeden z największych zakładów produkujących katalizatory. Ten zakład mieści się w Środzie Śląskiej. Zatrudniamy około 550 osób w różnych obszarach. Produkujemy katalizatory do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn ciężkich, typu budowlanych, maszyn rolniczych. Mamy ogrom przypadków, gdzie zapraszamy młodych ludzi na staże, na praktyki, a są z nami, no ja jestem 10 lat w firmie i mam koleżankę, która też od 10 lat jest w firmie i zaczynała od stażysty, a teraz jest dyrektorem produkcji i to są takie przykłady, z których jesteśmy naprawdę dumni i cieszymy się, że mamy możliwość zapewnienia takiej ścieżki rozwojowej naszym pracownikom. Z Wrocławia przenieśliśmy się w okolice Środy Śląskiej do serca BASF Catalyst z Polska, gdzie będziemy rozmawiać z Agatą Zawadzińską, kierowniczką inżynierii produkcji w BASF właśnie. Dzień dobry. Cześć Agata. Cześć. No to powiedz, co się dzieje w tym Twoim najlepszym dziale w BASF? Nie wiem, czy możemy tak mówić, jak nas słyszą Twoi współpracownicy z innych działów, ale no dobra, zostańmy przy tym. Czym Pewnie. się zajmujesz w BASF-ie? Obecnie jestem, tak jak wspomniałaś, szefową całej produkcji. My jako zakład produkujemy katalizatory i filtry do samochodów, zarówno benzynowych, jak i z silnikiem diesla, czyli tłumacząc to na bardziej zrozumiały język. Poproszę. Wszystkie te spaliny, które są generowane przy pracy silnika, zamieniamy w bezpieczne związki dla nas, dla naszego powietrza, czyli tak naprawdę oczyszczamy powietrze. Oczyszczacie powietrze, to jest taka bardzo podniosła rola właściwie, jakby się tak zastanowić i ważna dla planety. Tak to czujesz? Jak tutaj przychodzisz, to czujesz, że robisz coś ważnego, coś dobrego dla środowiska, dla nas wszystkich w sumie? Jak najbardziej. Myślę, że nie tylko ja. Większość naszych pracowników bardzo mocno podkreśla fakt, że może pracować przy produkcie, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo, na ochronę środowiska. Może to zabrzmi tak bardzo górnolotnie, ale staramy się, żeby przyszłe pokolenia miały czym oddychać. A jak to się stało, że Ty w BASF w ogóle się znalazłaś? Bo to pokrętna droga, jak sobie rozmawiałyśmy tak przed nagraniem, była. W 2014 roku koleżanka mnie namówiła do wzięcia udziału w konkursie stażowym. Wtedy też ja już słyszałam coś na temat firmy BASF, ale nigdy nie spodziewałam się, że ja jako kobieta, dziewczyna na chemii może trafić do zakładu produkcyjnego. I pamiętam, że zgłosiłam się tylko dlatego, żeby de facto uspokoić tą koleżankę, żeby mi dała święty spokój tak naprawdę. I jakie było moje zaskoczenie, że w ogóle zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną i już wtedy, teraz się łapię na tym stereotypie, już wtedy doszłam do wniosku, że kandydat na pewno już jest wybrany. Więc ja de facto tam jakby wybrałam się tutaj do Środy Śląskiej z myślą, że okej, nie muszę się niczym stresować, decyzja już jest podjęta, więc ten stres mogłam sobie odpuścić i po prostu wykorzystać tą szansę, żeby sprawdzić samą siebie, jak mi idzie w rozmowach rekrutacyjnych i jak w ogóle ten proces w tak dużej firmie może wyglądać. I potem dostałam telefon, że jednak zostałam wybrana i że mam się sprowadzić do Środy Śląskiej na 3 miesiące, na czas trwania stażu. I też jakby wynajmowałam tutaj mieszkanie z myślą, że to jest tylko 3 miesiące, potem wracam do Krakowa, zaczynam doktorat, bo gdzież kobieta
kobieta w przemyśle. Jakby tutaj bardziej ta ścieżka naukowa mi wtedy leżała, bardziej była zgrana z moimi wyobrażeniami na temat mojej kariery. Jednak zaoferowano mi pracę, żebym została i tak oto zostałam inżynierem procesu. Odbierałam pierwsze linie produkcyjne, bo to był jeszcze wtedy Greenfield, gdzie zdobyłam bardzo dużo różnego rodzaju doświadczenia, zarówno jak być pewną siebie, przekonywującą, jak nie dać sobie wmówić, że się nie znam na czymś, że moje kwalifikacje w czymś urągają w porównaniu do mężczyzn. Potem byłam kierowniczką inżynierii procesu, co też było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem, bo znowu kobieta w roli kierowniczej, inżynieria procesu, dalej bardzo męska działka, tak można to sobie stereotypowo wyobrażać. A teraz zostałam kierownikiem produkcji, co wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej ekscytujące dla mnie jako kobiety, ale też jako osoby, która po prostu może się sprawdzać i weryfikować swoje kwalifikacje, swoje wyobrażenia. Też jakby powiedziałabym, że wprowadzam pewną taką nutkę właśnie innego spojrzenia na zarządzanie, na to, jak ta produkcja może wyglądać i jak możemy być jeszcze lepsi niż byliśmy do tej pory, dlatego że continuous improvement, tak jak w każdej firmie produkcyjnej, jest nam bardzo bliski. Miejsca takie jak BASF, duże firmy produkcyjne, fabryki, to są miejsca z męską bardzo dominacją. Czy ty to dostrzegasz? Czy tak jest? Czy to się może zmienia na przestrzeni tej twojej dekady pracy tutaj? Dostrzegasz zmianę w tym aspekcie? Tak, jakby te zmiany jak najbardziej następują. Tak, jeśli chodzi o rekrutację dalej, ja widzę przewagę CV mężczyzn, ale nie wydaje mi się, że jest to związane z kompetencjami samych mężczyzn. Oczywiście mężczyźni mają te kompetencje i tutaj jakby... Tak, nie idźmy w drugą stronę, oczywiście. Ale problemem jest to, że kobiety nie do końca jeszcze sobie zdają sprawę, że po prostu mogą spróbować, mogą się przekonać. Wielu młodych ludzi, do których ten przekaz kierujemy, boi się, bo myśli, że sobie nie poradzi, bo uważa, że to może nie jest dla nich, a że to jest trudne, bo jednak matematyka, czy fizyka, czy chemia zawsze były traktowane właśnie w takich kategoriach trudnych przedmiotów do nauczenia. Jak to wyglądało z twojej perspektywy i co byś mogła powiedzieć tym młodym ludziom? Ja pamiętam taką sytuację właśnie ze swojego dzieciństwa i to było mniej więcej na etapie podstawówki, kiedy ja usłyszałam, że matematyka to nie jest dla ciebie, jakby może bardziej byś się skupiła na języku polskim, może historia. I ja miałam wtedy taką refleksję, że dlaczego matematyka nie jest dla mnie, skoro moja babcia była nauczycielką matematyki, więc jako kobieta i nauczycielka matematyki, więc musiała znać matematykę, więc w ogóle nie rozumiem sensu tej wypowiedzi i wtedy miałam też rozmowę z rodzicami swoimi, że jakby lubię polski, lubię historię, ale jednak to matematyka, to jednak ta chemia mnie gdzieś bardziej pociąga i Czujesz fascynuje. chemię do matematyki? Tak, czuję do matematyki, więc dla mnie, ja się spotkałam z bardzo dużym wsparciem i najbliższych, że próbuj. Jeśli ci nie wyjdzie, trudno, ale jeśli nie spróbujesz, to zawsze zostanie tylko w twoich myślach, tylko w takim gdybaniu, a co jeśli wtedy bym zrobiła inaczej. Więc jeśli chodzi o młodych ludzi teraz, uważam, że to pokolenie jest fantastyczne, że to są bardzo otwarci, odważni ludzie i jeśli tylko czują, że jednak też mają tą chemię, czują tą chemię do matematyki, niech próbują, bo z perspektywy potem do dorosłego życia, nawet jeśli to się nie uda, to był tylko 1 rok. W perspektywie całego życia to jest nic, a będziemy mieć tą pewność, że spróbowałem, dałem z siebie wszystko, wyszło, nie wyszło, trudno, jeśli nie wyszło, próbuję dalej, jeśli wyszło, to super, znalazłem coś, co mnie fascynuje, gdzie się sprawdzam, gdzie się odnajduję. I myślę, że to jest bardzo duża frajda w życiu, robić coś, co się naprawdę kocha i co się naprawdę lubi. Jeśli chodzi też o stanowiska liderskie, bardzo zaawansowane technicznie, kwalifikacyjnie, jeśli chodzi o podział na płci, to cały czas mamy dużo do zrobienia. Pewnie w społeczeństwie bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia, natomiast ja mogę się poszczycić tym, że wyniki naszej firmy są doskonałe.
Zawsze może być lepiej, natomiast ponieważ zależy nam na tej różnorodności, no, mogę się pochwalić, że na ten moment mamy powyżej 50% kobiet na stanowiskach kierowniczych w naszej Czyli da firmie. się. Da się, naprawdę da się, natomiast trzeba wspierać. A jak to się robi? Trzeba wspierać pracowników już poczynając od tych stanowisk operatorskich, dawać im możliwość rozwoju, jeśli chcą, utorowywać ścieżki kariery po to, żeby mogli rozwijać te swoje mocne strony, nie skupiać się na słabych stronach. Ja nie mam zdolności analitycznych. Matematyka nie była moim ulubionym przedmiotem, natomiast ktoś kiedyś gdzieś zauważył potencjał i trochę pomógł mi pokierować karierą w ten sposób, że jestem tu, gdzie jestem. Cieszy ogromnie to, że w zakładach produkcyjnych, takich jak nasz, tyle kobiet chce się rozwijać i chce zostawać. I widzimy też taki trend, że coraz więcej kobiet studiuje kierunki ścisłe, więc myślę, że w przeciągu najbliższych lat te trendy procentowe też się zmienią. I pamiętam, jak ja zaczynałam studia, nie byłam świadoma, jak dużo możliwości jest. Do czego bym zachęciła młodzież, aby jednak byli otwarci, szukali możliwości, wzorowali się trochę na rynkach międzynarodowych, szukali wyzwań w nowoczesnych firmach, w nowoczesnych branżach przyszłościowych. Myślę, że sky is the limit, jak to mówimy u nas, że nie ma granic. Kompetencje przyszłości pokazują nam, że bardzo ważna będzie komunikatywność, otwartość na zmiany, empatia. Tych kompetencji bardzo ciężko się nauczyć na studiach. To są rzeczy, które można wynieść z domu. Jeśli rodzice odpowiednio pokierują dziećmi, to tym dzieciom po prostu będzie dużo łatwiej odnaleźć się w rynku, który się zmienia. Tak? Bardzo dużo stanowisk zniknie w którymś momencie i trzeba będzie się przekwalifikować. Dzieciak czy młody człowiek, który ma tą otwartość, będzie mu po prostu dużo łatwiej. On sam będzie wiedział, że w którymś momencie to jest ten czas, żeby zrobić coś innego, żeby pójść na studia podyplomowe, żeby pojechać gdzieś na jakiś wyjazd, żeby tutaj nauczyć się czegoś nowego. Więc nie ograniczajmy naszych dzieci z pewnością i budujmy ich takie wartości, kompetencje miękkie też. Nie tylko skupiajmy się na tych twardych, ale miękkie, twarde kompetencje stworzą synergię, dzięki której dzieci będą miały dużo, dużo łatwiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.